We wrześniu 1939 roku Rzesza Niemiecka i Związek Sowiecki dokonały zbrojnej inwazji na Polskę, rozpoczynając II wojnę światową. W wyniku tej agresji prawie 6 milionów polskich obywateli straciło życie, w tym około 3 miliony Polaków żydowskiego pochodzenia. Na okupowanych terenach Polski Niemcy wprowadzili karę śmierci nawet za najmniejszą pomoc Żydom. 1 sierpnia 1943 roku Niemcy rozpoczęli likwidację gett w Będzinie i Sosnowcu, wywożąc tamtejszych Żydów do pobliskiego KL Auschwitz. Akcję tę przetrwali ci, którzy ukryli się w przygotowanych wcześniej bunkrach. Wśród nich znaleźli się działacze żydowskich organizacji młodzieżowych, którzy podjęli się znalezienia bezpiecznego schronienia po tzw. aryjskiej stronie oraz zorganizowania przerzutu przez Słowację na Węgry, a w efekcie do Palestyny. Powodzenie tej akcji zależało w dużym stopniu od aktywnego zaangażowania nieżydowskich mieszkańców regionu. Jedną z osób, które pośredniczyły w wydostaniu się Żydów z gett, był mieszkaniec Michałkowic Roman Kołodziej. Doprowadzał on uciekinierów do wyznaczonych kryjówek, przygotowanych głównie w miastach Górnego Śląska. Zapłacił za to życiem. 2 stycznia 1944 roku podczas jednej z takich akcji został zastrzelony. Największa z kryjówek, gdzie trafiali będzińscy Żydzi, mieściła się w domu rodziny Kobylców w Michałkowicach. Na początku Mieczysław Kobylec, w tajemnicy przed bliskimi, ukrył w swoim domu młodą żydowską dziewczynę Kasię Szancer. Kiedy o całej sprawie dowiedzieli się jego rodzice, podjęli decyzję o budowie bunkra w kuchni pod podłogą. Przygotowano go bardzo starannie. Piotr Kobylec wykorzystał doświadczenie zdobyte na kopalni, ponieważ pracował jako górnik. Zamaskowane wejście znajdowało się pod łóżkiem. Wentylowane pomieszczenie wyposażono w światło elektryczne, prycze do spania oraz sygnalizację, dzięki której ukrywający wiedzieli, że ktoś wchodzi do domu. Bunkier przeznaczony był dla kilkunastu osób, ale czasami przebywało w nim nawet 30 uciekinierów. W sumie od jesieni 1943 roku do stycznia 1944 roku w mieszkaniu Kobylców znalazło schronienie około 70 Żydów. Między innymi związani z żydowskim ruchem oporu Kasia Szancer, Fela Katz, Szmuel Ron i Hajka Klinger. Żywność dostarczali najmłodsi synowie Kobylców, Alojzy i Wiktor. W akcji pomocy uczestniczyła także córka Kobylca, Klara Banasik, która oddała do dyspozycji ukrywających swoje mieszkanie w Dąbrówce Małej. Mieczysław Kobylec, który pracował wówczas jako muzyk w jednej z restauracji w Wilkowicach Bystrej, podjął się również pośredniczenia w przerzucie ukrywających się na teren Słowacji. Legitymując się podrabianymi dokumentami, wynajmował pokoje u górali i sprowadzał do nich mieszkających w bunkrach Żydów. Pierwszą 5-osobową grupę zorganizował on we wrześniu 1943 roku. Akcja powiodła się, stąd też zdecydowano się przygotować kolejne. W sumie do stycznia 1944 roku odbyło się około 15 przepraw. Przewodnicy odbierali swoich podopiecznych w Katowicach, Bielsku, Żywcu lub Jeleśni i przeprowadzali przez granicę na Pilsku. Ostatnią akcję przeprowadzono 10 stycznia 1944 roku. Podczas przesiadki z pociągu z Żywca do Jeleśni wszyscy zostali zatrzymani przez gestapo, prawdopodobnie na skutek donosu. Przewodnicy zostali aresztowani i po kilku dniach zwolnieni, natomiast Mieczysław Kobylec został odtransportowany do KL Auschwitz. Tego samego dnia aresztowano także innych członków rodziny Kobylców. Zdarzenie to tak opisywała Karolina Kobylec. Było to w piątek, w 2 dni po wyjeździe ostatniego transportu. Wyglądałam przez okno, widzę, że cały dom jest okrążony. Do mieszkania wpadli gestapowcy. Skamieniałam, że ze strachu nie mogłam słowa z siebie wydobyć. Byłam sama w domu, mąż i moi 2 najmłodsi byli w pracy na kopalni. Zaraz przystąpili do rewizji. Jak to wyglądało? Zerwali podłogi, połamali meble, wszystko zniszczyli. Mnie bili straszliwie, wrzeszczeli, żebym im powiedziała, gdzie ukryłam pozostałych Żydów. Straszyli, że wszystkich moich synów już aresztowali, zaś męża nawet rozstrzelali. Wiktor i Alojzy Kobylec zostali zatrzymani przez gestapo na kopalni tego samego dnia.
Zatrzymano również Piotra Kobylca. Wszyscy zostali przewiezieni na gestapo w Katowicach. Po kilku dniach Piotr Kobylec został wywieziony do KL Auschwitz. Mieczysław został przetransportowany z KL Auschwitz do KL Gross-Rosen, gdzie został wyzwolony 5 maja 1945 roku. Staraniem ocalonych przez Kobylców Żydów w 1964 roku Piotr, Karolina, Mieczysław i Klara, a Wiktor w 1992 roku zostali uhonorowani medalem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Historycy szacują, że Polacy w czasie II wojny światowej uratowali kilkadziesiąt tysięcy swoich żydowskich współobywateli. Niemieccy okupanci zabili za tę pomoc około 1000 Polaków.